Dzień dobry, Sebastian Końcowik, Klub Karate Kontra, a wraz ze mną jest dzisiaj młody gość, fantastyczna osoba. Witam, Stanisław Moniakowski. Dzień dobry. Stasiu, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Chciałem z Tobą zrobić nagranie i opowiedzieć o Twojej historii, bo ona jest wyjątkowa. Z jednej strony jest wręcz wzorcowa, jeśli chodzi o przykład tego, jak można się rozwijać w karate, jak karate wpływa na harmonijny rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny, a z drugiej strony możemy się poszczycić tym, że dziś jesteś czołowym zawodnikiem w Europie. Całkiem niedawno dokonałeś niesamowitego osiągnięcia. Drugie miejsce na Mistrzostwach Europy w kategorii kumite indywidualnym. Tak, więc mamy w klubie wicemistrza Europy w karate JK Kumite Indywidualnego. Ja uważam, że to jest chyba największy, albo na pewno jeden z największych sukcesów w historii naszego klubu, już prawie 20-letniej. Opowiedz coś o sobie, o tym, ile masz lat, gdzie się uczysz, jakie masz plany. No, w tym roku będę miał 18 lat w październiku. Uczę się w liceum w sąsiednim mieście i mam plany iść na dobre studia, na medycynę albo na stomatologię, tam gdzie się dostanę i tyle. Czyli ambitnie. Tak. Ambitnie duże cele sobie stawiamy. W której jesteś klasie? W trzeciej. Czyli za rok matura, Matura. tak? Po liceum kształcące. A jak Ci idzie? Chyba dobrze. Tak, okej mi idzie. Nie za dobrze, nie źle. Nie jest źle, nie ma tragedii. A jakie przedmioty dzisiaj najbardziej, w których się czujesz najmocniejszy, a z którymi masz może większe kłopoty, jeśli możesz nam Ty powiedzieć? Lubię matmę i biologię, a ciężej mi idzie z chemią na przykład albo z fizyką. Okej, czyli tak pod tą medycynę jak najbardziej. Stasiu, kiedy zacząłeś trenować karate? 12 lat temu, jak miałem niecałe 6 lat. Ja wyjątkowo dobrze pamiętam ten okres, jak zapisywałeś się na to karate. Tak nie zawsze pamiętam, bo to przecież to już jest kupa kawał czasu. Natomiast pamiętam, bo twój tata o to zabiegał, zapisał ciebie i brata właśnie na karate. Na początek to było tak totalnie rekreacyjnie, tak? Tak. Jeszcze nawet w przedszkolu, zajęcia chyba raz w tygodniu, a później zacząłeś trenować już regularnie. Jak byłem mały, to co 2 razy w tygodniu chodziłem, a później z czasem zacząłem ćwiczyć prawie codziennie, no i są tego efekty. Dokładnie tak jak mówisz. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że początki nie zapowiadały się zbyt optymistycznie. Pamiętam czasami łzy porażki, czy jakaś może nie łzy, ale jakaś taka gorycz porażki, bo jeździliśmy na te turnieje i gdzieś nie wychodziło chyba na początku zbyt dobrze. Wcale nie wychodziło. Wcale nie wychodziło. Właśnie dlatego powiedziałem, że Stasiu jest świetnym przykładem tego, jak się wzrasta w karate, bo tylko ciężka praca, systematyczna praca, niepoddawanie się, wiele lat takiego też przyjmowania tego na klatę, bo dzisiaj ludzie nie potrafią radzić sobie tak naprawdę z porażkami. Każdy lubi mieć złote medale, tak? Dzisiaj byle jakie zawody i każdy dostaje medal za uczestnictwo. Natomiast Ty jeździłeś na te turnieje przez szereg lat i praktycznie Mało gdzie wygrywałem. tak, mało gdzie się zdobywało medal. Więc to jest fantastyczne, że nie poddając się, dzisiaj jesteś czołowym zawodnikiem nie tylko w Europie, bo teraz to drugie miejsce. O mały włos, abyś był mistrzem Europy. Wiele nie brakło tak naprawdę. Dostałeś w finale potężnego, młodego Belga, też dosyć bardzo doświadczonego, więc ta walka wyglądała różnie i tak naprawdę niewiele brakło, abyś wygrał, bo on miał praktycznie trzeci jogę, czyli wyjście za matę już praktycznie po czasie. Niemniej jednak udowadniasz ciągle, że jesteś w czołówce europejskiej. Ostatnie miesiące, czy ostatnie 2 lata to są Twoje triumfy na turniejach w Polsce, to praktycznie, przepraszam, ale nie masz z kim przegrać. Tak. A w Europie jesteś czołowy, ale byliśmy też na Mistrzostwach Świata i może o tej przygodzie powiedz, bo co prawda bez medalu, ale bardzo, bardzo... Blisko. Miałem 5. miejsce. No, jedna walka brakowała do podium, ale była bardzo duża konkurencja. 91 osób w kategorii. 91 albo 94, ja dokładnie nie pamiętam, bo były ta rozpiska cała, więc tych walk w eliminacjach było po prostu cała. Ja już nie jestem w stanie, musielibyśmy Ja to też nie przeliczyć, pamiętam. ile tych walk było, ale ty byłeś z walki na walkę coraz lepszy. Więc czołówka światowa.
Mistrzostwa JK Karate World Federation, Mistrzostwa Światowe w Tokio w październiku 2024 roku i Ty zająłeś miejsca 5-8, tak to należy sklasyfikować, więc udowodniłeś, że jesteś w światowej czołówce. No i teraz, kiedy zbliżały się te Mistrzostwa Europy, to ja powiem szczerze, że ja byłem bardzo zainteresowany. Mam nadzieję, że Wy jako zawodnicy o tym nie wiedzieliście, że ja, Wasz trener, jestem zainteresowany. Dlaczego? Bo pojechaliśmy po medal. Tak, ja byłem pewien, że zdobędę medal, nie wiedziałem jaki, ale byłem na to gotowy. No i fantastycznie. I tak należy podchodzić do zawodów, jechać po coś, tak? Nie uda się, nie uda, tylko jechać po medal i Ty ten medal zdobyłeś w pięknym stylu. Ale też nie było tak jak gdyby łatwo, bo ja się często, może nie często, ale czasem boję się o Twoją formę, bo potrafisz wyjść do walki i zrobić jakieś głupoty, wybacz, że tak mówię, a potrafisz wyjść do walki i wygrywać je w spektakularny sposób. Chyba Ty potrzebujesz... Te pierwsze walki ciężkie są, te emocje muszą trochę opaść, muszę się rozgrzać, rozruszać, a później już nie robię głupot. Powiedz mi, Stasiu, co myślisz podczas walki? Na czym się skupiasz? Nie wiem, jaki jest Twój mindset, wychodzisz, jest Shogun Ponjime i co wtedy się dzieje w Twojej głowie? No skupiam się, żeby zdobyć punkty, no i żeby nie dostać od przeciwnika. Ty jesteś dosyć szczupły, nie niski, na szczęście. Tutaj ten zasięg ramion masz dosyć wysoki, dosyć daleki. Jesteś piekielnie szybki i taki niewygodny. Ja z Tobą też już sparuję. Kiedyś to było nie do pomyślenia, tak, żebym ze swoim uczniem sparował młodym, nie wiem, 10-12-letnim, a dzisiaj mam duży problem, żeby nie dać się trafić Tobie, bo jesteś nieprzewidywalny w walce. Czy to jest Twoja zamierzona taktyka? Totalnie niezamierzona. Ale dysponujesz szeregiem różnych technik. Nie zamykasz się na jedną, ale może ja mówię o perspektywie też trenera, tak? Bo tak tutaj szczerze Ci powiem przed naszymi widzami, że jestem Tobie wdzięczny. Bo Ty jesteś wdzięcznym materiałem na ucznia. Jesteś wdzięcznym uczniem z tego względu, że Ty nie pajacujesz na treningach, nie hamletyzujesz, po prostu robisz to, co trzeba, tak? I dzięki temu też masz swój sukces, tak? Przede wszystkim, bo pracujesz bardzo sumiennie na tych treningach. I nawet taki przykład, wprowadzaliśmy kiedyś Yoko-geri do kopnięcia. Ono nie jest zbyt często praktykowane na turniejach, raczej ludzie skupiają się na mawashi, ura mawashi, kizami, gyaku, techniki. Natomiast ja dużo poświęciłem czasu, żeby nauczyć Was Yoko-geri i Ty byłeś taką osobą, która powiedziała: o, sensei, uczymy się Yoko-geri. I robiłeś to bardzo sumiennie. I dzisiaj jest to też Twoja jedna z takich tajnych broni, że tym Yoko-geri potrafisz dosłownie zmieść przeciwnika z maty, więc no, dlatego się Tobą też tak, nie chcę powiedzieć zachwycam, ale no, w pewnym sensie tak, bo ta pokora, ta zdolność do pracy, ta taka bezkonfliktowość Twoja, tak? Z jednej strony łagodność, a z drugiej strony wychodzisz do walki no i przeciwnicy mają z Tobą problem, bo jesteś strasznie niewygodny. Może coś o tym powiesz. Tak jak powiedziałem, nie jesteś zbyt masywny, natomiast często w walce widzę, że Twoi przeciwnicy mają po pewnym czasie problem, żeby z Tobą wygrać, bo potrafisz ich zdominować. Jaka jest tutaj Twoja taktyka? Jak to widzisz ze swojej perspektywy, kiedy jesteś na macie, walczysz Jak jestem na macie, to nie widzę takiej dużej różnicy wzrostu masy. No napieram na przeciwnika ciągle. No i z czasem przeciwnik ma problemy ze mną. Tak, że tak powiem, dosyć szczupłe, ale takie twarde kości sprawiają, że jesteś niewygodny. Potrafisz uderzyć, potrafisz kopnąć, potrafisz też podhaczyć i to wszystko razem plus ten Twój mindset, że Ty wychodzisz do walki i po prostu idziesz zdobywać punkty. Nie zastanawiasz się za dużo chyba, prawda? No czasami się zastanawiam, jak widzę, że ma otwarty, nie trzyma gardy albo ma otwarty brzuch. Okej. Czyli jest tak, po prostu starasz się wszystko widzieć Tak. i realizować to, co w danej sytuacji jest najlepsze do uzyskania, żeby zdobyć punkt. Wicemistrz Europy, 5. na Mistrzostwach Świata. Opowiedz, jakie są Twoje plany, jeżeli chodzi o karate, bo co dalej, tak? Masz dopiero 18 lat w tym roku, skończysz w październiku, no chyba jeszcze trochę przed Tobą. Chciałbym trenować karate jak najdłużej mogę. Nie wiem, co będzie na studiach, czy będę ćwiczył w JK, czy w WKF-ie, ale chciałbym po prostu ćwiczyć karate. Okej, zahaczyłeś tutaj o karate sportowe i tutaj też masz sukcesy.
Opowiedz nam, jak wygląda Twoim zdaniem różnica między JKA, WKF i co pod tym względem, bo od niedawna też jako klub Karate Kontra startujemy w tej formule, ponieważ ja chciałem dla Was przede wszystkim stworzyć arenę kolejnych zmagań, gdzie Wy będziecie mogli się po prostu próbować, mogli startować, bo nie oszukujmy się, tak? Jak ktoś startuje 2 razy w roku, to ten stres jest duży. Jak tych startów jest więcej, no to raz, że mamy trochę więcej takiej odwagi, przyzwyczajamy się do tej otoczki całej, no i też możemy popróbować swoje techniki, nie? Tak. No, WKF jest dużo mniej kontuzyjny. Przez to można na przykład co tydzień startować w różnych zawodach, ale w JK nie dają punktów za machnięcie ręką czy nogą, tylko widać, że to jest porządna technika. Czyli technika musi mieć znamiona techniki kończącej, naprawdę dzieje się tutaj więcej i moim zdaniem też takiego trenera to bardziej przypomina taką realną walkę. Oczywiście to nie jest realna walka, tak? Żadna walka sportowa nie jest realną walką, natomiast no, sam ten feeling, tak? Kiedy Ty musisz uważać, że tutaj ktoś Ci może wjechać dosyć mocną techniką, no więc sprawia, że trochę inaczej się zachowujemy. Ty masz jeszcze taką fajną sposobność, że nie dajesz sobie robić krzywdy. Ja Ci tego życzę, żebyś to zachował jak najdłużej, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, aczkolwiek widzę, że tutaj po ostatnich zawodach złamane palce, ale to chyba z tego względu, że to Ty za mocno uderzyłeś. Myślę, że to moja wina, tak. Mogło tak być. Czy chciałbyś też jeszcze w karate WKF postartować sobie na arenie międzynarodowej, czy to też jest Twoją aspiracją? Chciałbym, bardzo fajnie by było. Tam jest dużo większa konkurencja i no, dużo częściej są tam zawody, przez co mogę bardziej się realizować w karate. Tego Ci życzę, żebyś mógł się realizować w tym karate. Jeszcze wrócę do tych Twoich początków. Tak, Ty się śmiejesz, ja się uśmiecham, bo nawet sobie pozwoliłem na taki żart, że Ty byłeś zupełnie nieskoordynowany, tak? Jako dziecko, w cudzysłowie oczywiście tam przewracałeś się, albo czasami wręcz dosłownie przewracałeś się o własne nogi, a dziś jesteś przykładem też dla innych, dla młodszych. Ja widzę, jak w klubie reagują na Ciebie inni klubowicze, starsi, młodsi, dzieciaki Cię wręcz uwielbiają. Czujesz to po sobie? Widzę, tak. Widzisz Czuję. to, tak? Taką sympatię, Tak. że oni do Ciebie się garną, że o Stasiu, gdzieś tam przybijają Ci piątki. To chyba miłe. Bardzo miłe, tak. To też taka trochę odpowiedzialność dla Ciebie, nie? Że powinieneś być w tym momencie takim przykładem karateki po prostu, tak? Czyli to, co gdzieś mamy napisane tutaj w naszym pięknym dojo, na sztandarach, dojo Kung, doskonalić charakter, krzewić ducha wysiłku, szanować zasady etykiety, wystrzegać się też pychy czy porycznej odwagi, tak? I być szczerym w tym wszystkim, no to w Tobie musi się teraz realizować, tak? Tak, to mówię. Także tak w cudzysłowie, znaczy mówiąc też całkiem wprost, mam nadzieję, że przysłowiowe odbicie palmy Ci nie grozi. Mam nadzieję, że nie. Oby tak było. Dziękuję Ci, Stasiu. Czy jeszcze chciałbyś coś powiedzieć, coś dodać od siebie? Czy jeszcze czegoś nie powiedzieliśmy w tym temacie? Myślę, że wszystko najważniejsze powiedziałem. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda trening teraz, już kiedy zaczynaliśmy się przygotowywać do Mistrzostw Świata i do Mistrzostw Europy. I ile czasu poświęcasz na trening? No, starałem się codziennie ćwiczyć. Po 1,5 godziny, myślę. Skupiłem się bardziej na kumite, bo wiedziałem, że większe szanse tam mam. Kata dla mnie to czarna magia. Nie mów tak, że czarna magia, bo też masz przyzwoity poziom. W tamtym roku zdawałeś na Shodan? Tak, w tamtym. To był dobry egzamin. Shodan to jest przede wszystkim technika, tak? JK Karate to jest przede wszystkim pokazać taką dorosłość techniczną i tutaj nie było wstydu absolutnie, wręcz byliśmy wszyscy z Ciebie dumni. Dobry kichon, dobre kata, więc może w tą stronę też gdzieś to się w Tobie obudzi, tak? Przykładem jest Senseinaka, tak? Który w młodości walczył tylko w formułach kumite, a dziś jest wirtuozem karate i specjalistą od kata, więc na to wszystko się nie zamyka i tego Ci życzę, żebyś się nie zamykał. Jeszcze tutaj dopowiem, bo Ty oczywiście jesteś zawsze bardzo skromny, Ty trenowałeś bardzo dużo, tak? Te 1,5 godziny dziennie, ale widziałem nieraz, że były przerwy, wiadomo, tak? Jesteście młodzi, potrzebujecie też rozmów i tak dalej, to wszystko jest ok, ktoś napić się wody, ktoś usiadł, a Ty za dużo nie siedziałeś. Ty, jak była przerwa, to Ty kopałeś tutaj w te worki, w te słupy, które są na naszym dojo, więc to wszystko sprawiło sumarycznie, że odniosłeś
fantastyczny sukces i życzę Ci kolejnych. I jestem z Ciebie bardzo dumny i chciałbym to publicznie powiedzieć, że wszyscy jesteśmy bardzo dumni z naszego Stasia, Stanisław Moniakowski. Dziękuję Ci za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Os.